Dzieci uczą się osobno historii, osobno geografii i na przykład nie wiedzą, że pewne rzeczy w różnych miejscach na świecie działy się w tym samym czasie i to na siebie wpływało. Uczą się o jedwabnym szlaku i co się wtedy działo w Europie, ale w ogóle nie uczą się o Chinach. To sprawia, że od najmłodszych lat nie uczy się ich patrzenia na całość systemu, tylko widzą takie kawałki, może nawet ciekawe, ale które się nie łączą. Wydaje mi się, że to musi się przekładać na postrzeganie dużych problemów. Te osoby później zarządzają miastami, regionami. Bardzo jestem ciekawa, czy jest w ogóle taka możliwość przy tej edukacji, którą mamy, żeby osoby, które decydują o losie miejscowości, miast, regionów, krajów, były w stanie zobaczyć jakieś wyzwanie całościowo czy systemowo. Stoi przed nami gigantyczne wyzwanie, żebyśmy zdążyli uratować warunki planetarne na tyle, żebyśmy mogli na planecie ciągle żyć. I okazuje się, że wszystkie nasze stare sposoby myślenia po prostu nie działają. Karierę intelektualną robi teraz pojęcie systemowego myślenia i działania i nagminnie się z tym pojęciem spotykamy. Moja organizacja tego pojęcia bardzo często używa, ale mam takie wrażenie, że nie do końca wiemy, co za nim stoi. Podobna sytuacja jak z innowacjami, że wszyscy używamy jakiegoś słowa, ale jakbyśmy się tak chwilę zastanowili, to nie wiemy, co tak naprawdę jest w środku. Wydaje mi się, że bardzo jest ważne, żeby zrozumieć, jaką rewolucję w myśleniu i w konsekwencji w działaniu niesie myślenie systemem. I myślę, że łatwiej będzie to wyjaśnić, zaczynając od tego, jakie założenia są w starym, przedsystemowym myśleniu, je rozbić i wtedy dobrze zrozumieć, jaką nadzieję tak naprawdę na zmianę niesie myślenie w kategorii systemowej. Stare myślenie się opierało na takich 4 głównych paradygmatach. Po pierwsze, że można rzeczywistość podzielić na jakieś tematy. Nie wiem, edukacja i zdrowie. Każdy temat ma swojego dyrektora albo ministra, kogoś, kto o tym zarządza, tam się robi różne rzeczy i co jakiś czas ci panowie albo panie rzadziej się spotykają i mówią nawzajem do siebie, co oni tam wymyślili, co tam się zadziało. Czyli pierwszą zasadą jest to, że można rzeczywistość podzielić tematycznie albo obszarowo. Drugie jest to, że można w ogóle wszystko to, co się w naszym obszarze znajduje, jakby schierarchizować, że coś jest ważniejsze, a coś jest mniej ważne i zgodnie z tym jakby działać. Kolejne założenie, bardzo szkodliwe, jest takie, że gdzieś jest jakieś centrum, jakaś ważność, która nam mówi, co trzeba robić. I może nam narzucić reszcie, nie wiem, instytucji czy ludzi jakby pewną motorykę działania. I ostatnie, bardzo powiązane z nimi wszystkimi, jest takie, że jak odkryjemy, jak działać, to długo możemy tak działać, bo jakby ta przestrzeń czy ta rzeczywistość jakby jest niezmienna. Myślenie systemowe jakby odwraca wszystkie te 4 sposoby myślenia jakby do góry nogami. Czyli zaczynając od tego, nie da się podzielić rzeczywistości na żadne obszary czy tematy. Mało tego, jak zaczynamy tak myśleć, to od razu jakby obniżamy swoją możliwość bycia skutecznymi. Czyli musimy traktować tą przestrzeń, którą ona może być materialna, ona może być wirtualna. To, co nazywamy systemem, musimy traktować zawsze jako całość i z tej perspektywy myśleć o niej. Druga rzecz, nie ma żadnej hierarchii bytów wewnątrz systemu. Może się okazać, i to jest największa perfidia systemu, może się okazać, że jakiś bardzo mały element, który wszyscy żeśmy ignorowali, decyduje o tym, co w tym systemie się dzieje. Więc nie jest tak, że możemy ustalić, co jest istotne i co jest ważne, a co możemy olać. Tak na pewno nie możemy zrobić. Kolejna rzecz. Nie ma żadnego centrum, które może nam narzucić, co mamy robić. Wszyscy, którzy są, wszystkie elementy, i mówię nie tylko o ludziach, ale również o elementach takich materialnych, o instytucjach, one wszystkie są na równych prawach w tym systemie i powinny mieć możliwość decydowania o tym, jaka mechanika w tym systemie obowiązuje. No i ostatnia rzecz. Wszystko jest w ruchu. To nie jest tak, że po prostu ustalimy, działamy i czekamy, później się zmienia i czekamy, tylko cały czas pod wpływem nawet małego ruchu ten system się zmienia. On jest jakby w każdej sekundzie z czymś innym. No i teraz jak opowiedziałam teorię, no to co to znaczy w praktyce? I jak do tego podchodzi moja organizacja i wszyscy partnerzy, którzy z nami pracują? Pierwsza rzecz, musisz dobrze rozpoznać system, w którym działa. Musisz naprawdę się w niego wsłuchać. Nie możesz myśleć starymi kategoriami, że
gdzieś są instytucje publiczne, gdzieś jest biznes i NGOsy, jakby podziały na te sektory, czy te podziały na tematy, o których mówiłam wcześniej, tylko raczej patrzysz na ten system. Niech tym systemem będzie na przykład miasto Rybnik, w którym robimy projekt. Traktujemy miasto Rybnik jak system, staramy się bardzo dobrze z każdej strony podpatrzeć, co tam się dzieje, kto tam jest, jak to działa. Druga rzecz bardzo ważna, nie myśl tematami. Bo to jest jakby blokada, która sprawia, że później bardzo ciężko ci jest zrozumieć nieoczywiste powiązania między twoimi zadaniami. Kolejna rzecz, wszystkich staraj się włączyć. My mamy takie angielskie pojęcie, za co bardzo przepraszam, social brokerage, to znaczy stałe budowanie pomostów między różnymi elementami systemu, tak żeby one mogły wspólnie zadziałać. I kolejna rzecz, prawdziwa jakby płaska struktura. Ale żeby to wszystko działo się, musi być jeszcze jedna rzecz, która wydaje się banalna, ale którą bardzo ciężko jest jakby wprawić w działanie. Musimy się cały czas uczyć. To nie jest tak, że ktokolwiek z nas w ramach tego działania systemowego w pewnym momencie wie i po prostu wie przez jakiś czas. Jakby, żeby móc wprawić system w ruch, musisz cały czas się go uczyć. I wiedza o tym systemie, żeby to było w ogóle wykonalne, musi być rozproszona, bo nie ma ani jednej instytucji, ani jednej osoby, która może w sobie jakby zakumulować całą wiedzę o systemie, więc jakby musimy mieć rozproszoną wiedzę o systemie. Wszystko to wydaje się dosyć skomplikowane, ciężko sobie pomyśleć, jak tego użyć, szczególnie jak mówię, że system jest skomplikowany, wszystko jest w nim ważne, no to od czego tutaj zacząć? Na szczęście są mądrale, którzy teorią systemów zajmują się od wielu lat i jest dużo takich teoretyków, którzy jakby mówią nam, my żeśmy zbadali wiele systemów, znaleźliśmy pewne prawidłowości, więc jak zaczynasz się zabierać ambitnie za wprowadzenie zmiany w jakimś systemie, to możemy ci pomóc. Mnie się wydaje, że takie najbardziej rozjaśniające i takie pomagające w planowaniu działań myślenie zaproponowała Donella Meadows, która mówi, w każdym systemie jest kilka takich kategorii, na które trzeba zwrócić uwagę i sprawdzić, jak one działają. Jeżeli będziesz będziecie umieli w tych miejscach zaproponować zmianę, to szansa na to, że ten cały wasz system zacznie działać inaczej, tak jakbyście sobie planowali, tak jakbyście chcieli, jest dużo większa. Nie umiem z głowy wymienić wszystkich tych 9 punktów, ale postaram się wymienić najważniejsze. Pierwszy dotyczy jakby ukrytych bardzo często i niejasnych na taki pierwszy rzut oka na dany system paradygmatów myślenia, czyli tego, jaka jest taka podzielana przez wszystkich wiedza o tym, jak wygląda świat. Bardzo często te paradygmaty myślenia są paradygmatami szkodliwymi. Mężczyźni zawsze wiedzą lepiej, co należy zrobić. Nie? To jest taki stary paradygmat, który żeśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat obalali. On jakby formułuje sposób działania naszego systemu. Musimy się zastanowić, co jest tym paradygmatem i jak bardzo byśmy chcieli go zmienić. Kolejna rzecz to jest, jak wygląda organizacja w danym systemie. Komu się udaje współpracować, komu się nie udaje. Trzeba podpatrzeć tę mechanikę podłączania się i współpracy, takiej samoorganizacji. Bardzo ważnym punktem, super istotnym w naszym regionie i dla mnie zaskakującym, jak się spotkałam z tą teorią, jest zwrócenie uwagi na negatywną informację zwrotną i pozytywną. Coś, co jest łatwo zignorować. Szczególnie w naszym regionie mamy dominację negatywnej informacji zwrotnej i niewykorzystywanie mocy, jaką dla danego systemu może mieć pozytywna informacja zwrotna i w ogóle przepływ wiedzy w całym systemie. Dobrze, to powiem jeszcze tylko o jednej rzeczy, którą pamiętam. Donella Meadows o tych punktach mówi leverage point. My możemy na polski to zamienić jako dźwignię, czyli te punkty w systemie, które jakby pomasowane, ja lubię mówić, albo takie, w których jest interwencja, sprawiają, że ten system ma większe szanse na transformację. I jeden bardzo istotny to jest w ogóle umożliwienie przepływu zarówno wiedzy, jak i materiałów, zasobów w ramach danego systemu. I te systemy przepływów też należy obserwować, żeby dobrze rozumieć, jak w danym systemie zadziałać. Żeby podsumować, wydaje mi się, że jakby nie mamy trochę wyboru, musimy się zgodzić na to, że teraz bardzo intensywnie musimy myśleć, to znaczy wybierać te systemy, które chcemy zmieniać, dzielić się wiedzą na ich temat i produkować takie metody działania, które nie ignorują tych założeń myślenia systemowego, no bo jakby one są naszą szansą na zmianę. I o tym dokładnie jest metodologia Deep Demonstration, którą EIT
Climate Kick implementuje w kilkudziesięciu miastach Europy, w tym naszym polskim Rybniku. I dokładnie teraz jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, kiedy z pomocą wielu instytucji, wielu osób przeprowadziliśmy coś, co nazywaliśmy głębokim wysłuchaniem systemu i zastanawiamy się, gdzie są dokładnie te punkty dźwignie w systemie rybnickim, w których musimy zadziałać, żeby móc odwrócić tą węglową trajektorię Rybnika w kierunku, o który nam chodzi, czyli w kierunku zielonym.